And if I have a material which has high flux permissivity, it allows magnetic lines easily to pass through it at the center, the black washer there. It's a material that's very permissive to magnetic lines. That's right, exactly. Jest to, wytworzył dzięki temu taki materiał, który bardzo dobrze tworzy te magnetyczne pole, te magnetyczne linie, które są obrazowane tutaj. And if I line up, in this case, the two south poles of that magnet are now lined up south to south. Kiedy teraz złoży ze sobą, czy złoży w jednej linii te północne, tak jakby, części magnesu. And in this case, the like poles of the magnet attract. The two south poles are now stuck together. W tym momencie widzimy te dwie południowe, tak jakby, części magnesu do siebie przylegają. In fact, this is called phase conjugate magnetics. I to jest właśnie ta konjugacja fazowa w magnetyzmie, ta fraktalna. And we, in that case, the like poles of the magnet attract. I w tym momencie mamy sytuację, w której te same bieguny magnetyczne przyciągają się do siebie. Because the magnetic lines are rotated to the precise angle where they make that familiar tone. I dzieje się tak, ponieważ te strony dwóch magnesów są ułożone dokładnie pod takimi kątami, które tworzą ich magnetyczne fale, które tworzą właśnie te dwa stożki stykające się. If you want to think of witches raising a cone of power, that's okay. But if you were a witch, you call it a cone of power. Gdybyśmy byli wiedźmami, to moglibyśmy to nazwać takim stożkiem mocy. But in this case, I pass the water into that extremely dense centripetal magnetic field. I w tym przypadku wykorzystał takie bardzo silne, dośrodkowe magnetyczne pole, by przepuścić przez nie wodę. In my technology called the imploder here. Tej technologii, którą stworzył i która nazywa się imploderem. And when we pass water through here, we produce 30 to 300% increase in growth. Kiedy przepuścimy wodę przez ten imploder, uzyskujemy od 30% do 30 do 300% poprawy w wzroście rzeczy, które były nieopodlewane. For agriculture. W rolnictwie. So here's the implosive hydrodynamic, the water path. Tutaj jest ta ścieżka, którą podąża droga, ta ścieżka implozji. And here is the implosive magnetics. There's an array of those magnets in a very special geometry. A tu wewnątrz tej rurki są pola, magnesy i pola magnetyczne, które są ułożone w specyficzny sposób, żeby działać też magnetycznie na tą wodę. We know that the water that emerges. I wiemy, że ta woda, która się wydobywa z tego urządzenia, has a dramatically reduced molecular cluster size. Ma bardzo silnie zmniejszony rozmiar tych cząsteczek. So with smaller water molecule sizes, i mając takie mniejsze rozmiarami molekuły wody, you get increased solubility. Zwiększa się wtedy tak jakby przyswajalność tej wody. You in fact get bioavailability. Tworzymy taką biodostępność, biodostępność. Remember yesterday when we got out a gold powder? Pamiętacie, kiedy wczoraj mówiliśmy o tym złotym proszku? If you subject the gold atom to a fractal field, it turns inside out like popcorn, and then the gold atom will stand alone by itself, monoatomic gold. Kiedy weźmiemy atom złota i poddamy go działaniu tego pola fraktalowego, wtedy wywróci swoją strukturę tak jakby tył naprzód, tak jak ziarno kukurydzy, które zmienia się w popcorn, i wtedy otrzymamy taki pojedynczy, niezależny od innych atom złota, taki monoatomowy kawałek złota. The
white gold powder was served in a round white wafer, which is the origin of Holy Communion in church. I taki właśnie ten biały, złoty proszek był was served in a round white, was given to people in a round white wafer, the origin of Holy Communion. I ten proszek był tak jakby układany w kształt właśnie tak jak hostia jest, taki okrągły mały wafelek i był w taki sposób dawany ludziom. I to jest tak jakby można powiedzieć, że jest to źródło, skąd powstał właśnie kształt tej komunii. So this gold powder also became powerful because it became stable as a standalone atom instead of in a cluster. Yes? I ten proszek stał się także bardzo słynny, czy bardzo taki ważny z tego względu, że w jego strukturze mogły istnieć te takie stabilne, pojedyncze atomy. Another example. Kolejny przykład. If you do live blood cell microscopy, kiedy zrobimy mikroskopię żywych komórek krwi, if your blood cells are all clumped up, jeżeli nasze komórki krwi są zgrupowane, tak ściśnięte razem ze sobą, your blood is weaker. Ale nasza krew jest słabsza. But if the blood cells have the power to stand by themselves, ale kiedy komórki krwi, poszczególne komórki krwi mogą istnieć pojedynczo, nie w grupach, there's more surface area, and therefore the blood cells are more powerful. It's literally stronger blood. Wtedy otrzymujemy oczywiście większą powierzchnię tych komórek i dzięki temu moc naszej krwi zwiększa się. So the spin geometry to make gold monoatom or a water molecule or a blood to stand alone makes it powerful because there's more surface area. Także ta cała geometria tego spinu, tego zakręcania, która przemienia atomy złota w takie pojedyncze, stabilne atomy złota, również pojedyncze atomy wody, sprawia, że jest większa powierzchnia ich działania i przez to mają lepsze działanie, silniejsze. So when we pass water through that imploded hydrodynamic and imploded magnetic, więc jeśli przepuścimy wodę wpierw przez to przeźroczyste, przez tą hydrodynamiczną część, później przez pole magnetyczne, this is the measured decrease in entropy, which means increase in order. Otrzymujemy tutaj pokazane to zmniejszenie w antropii, czyli entropii. I po prostu zwiększenie uporządkowania tych molekuł. This is the increase in charge radiance. Tutaj za to widzimy zwiększenie promieniowania ładunku. And here I have a picture of the growth effect on the plant. A tutaj możemy zobaczyć, jaka jest różnica we wzroście tych roślin traktowanych zwykłą wodą po lewej stronie i tą specjalną przepuszczoną przez jego urządzenie wodą na roślinę. This is the same seed in the same pot, in the same soil, the same sun, and the same amount of water. I to jest poza tym, że ta woda była różna, wszystkie inne warunki są takie same. Ta sama doniczka, ta sama woda, ta sama ziemia, to samo słońce, to samo traktowanie, taka sama ilość wody nawet. In this first test, the difference in mass of the plant was 328% increase in mass. I w tym pierwszym teście wyszedł im wynik ponad 300% więcej przyrostu masy. We've done dozens of tests in about 6 different countries since then. I w ponad 6 różnych krajach zrobili to i tam, jak widzieliście, 326 bodajże procent przyrostu masy więcej. Here's a picture of the difference in mass of some radish plants here. I tutaj zobaczymy też, jeżeli uda mi się znaleźć, różnicę w przyroście rośliny chrzanu. Tylko nie możemy już teraz znaleźć. And in this case, the difference in mass it's double. This was 3 grams versus 6 grams. I tutaj różnica, stosunek
tego przyrostu jest 3 do 6 gramów, czyli tak naprawdę zdwojenie przyrostu masy. You can read about dozens of studies that have been done. It's still a new product. We have many reports at the website theimploder.com. I na stronie właśnie theimploder.com można poczytać o dokładnych badaniach, które napływają do nich z różnych źródeł badających ten nowy produkt. Initially, we're marketing the imploder primarily for agriculture. I początkowo skupili się na tym, by promować swój produkt w celach takich rolniczych. However, just today we got the first result from fuel efficiency testing. Ale już dzisiaj akurat tak się złożyło, że dzisiaj otrzymali wyniki, które sprawdzały wydajność tego urządzenia w użyciu w paliwach. The decreased molecular size meant improved atomization, which meant the fuel efficiency improved significantly. This was in a diesel engine test in Netherlands. Chodziło o test silnika diesla, efektywności silnika diesla w Holandii i użycie tego urządzenia wiąże się z większą atomizacją cząsteczek paliwa i przez to zwiększoną wydajnością. If any of you have read Schauberger's books about implosion, jeżeli ktoś z Was przeczytał książkę Schaubergera o implozji, yes, you know that there are hundreds of applications for implosion if you really understand the symmetry, yes? Wtedy wiecie o tym, że jest mnóstwo sposobów na wykorzystanie efektu implozji w wielu dziedzinach. We're going to be talking about other examples here, just so we can try to understand the principle. Będziemy teraz troszeczkę mówić o innych przykładach, po to, żebyśmy mogli zrozumieć tą zasadę działania. This is from a graphic that was done in Netherlands based on some work in UK at Implosion Research Center. To jest taki przykład grafiki, która została wykonana w Holandii, bazująca na badaniach, które zostały wykonane w Anglii. Basically, imagine the inside surface of an egg has a dielectric coating. Yeah? Wyobraźcie sobie, że wewnętrzna powierzchnia jajka ma dielektryczne powłokę. If you have some water that's dielectrically pure, and then the water is doped with a mineral that makes it piezoelectric. Wyobraźcie sobie taką Piezoelectric. Yes, I know. The water is doped. That means the water contains a small amount of added mineral to make it piezoelectric. To znaczy, ta woda ma dodany taki minerał, który sprawia, że jest piezoelektryczna. Now, in the actual device in UK, this flat impeller is spinning at about 50,000 RPM. I w prawdziwym istniejącym urządzeniu w Anglii ta mała część na dole, którą tutaj widzimy, kręci się 5000 obrotów na minutę. But it would be wonderful if you understood why there is a difference in voltage from here to here. Ale byłoby wspaniale, gdybyśmy zrozumieli, dlaczego jest różnica w napięciu pomiędzy tymi dwoma liniami, tutaj na górze i na samym dole. I can tell you that when Schauberger built this, the generator worked so well that Hitler wrote a check. Możemy nam powiedzieć, że kiedy Schauberger stworzył taki generator, działał on tak dobrze, że Hitler od razu zainteresował się kupnem, wypisał już czek. And I can tell you that if you understand where this voltage comes from, i można nam powiedzieć, że kiedy zrozumiemy, skąd pojawia się to napięcie, then you will know why there's a voltage difference from here to here on a pine cone. Wtedy zrozumiemy, dlaczego jest różnica w napięciu pomiędzy czubkiem a spodem szyszki. And you will know why you can check to see if an egg is fresh. I wtedy będziemy umieli sprawdzić, czy jajko jest świeże.